Wkrętarka i zakrętarka. Z pozoru dość podobne do siebie narzędzie. Ale czy na pewno tak jest? Czy koniecznie potrzebujesz obu tych narzędzi u siebie w domu? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Dobra, ustalmy sobie jakieś rzeczy już na samym początku. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu i nie potrzebujesz tak naprawdę korzystać z narzędzi, a potrzebujesz coś, co jakiś czas zadziała, wkręć śrubkę bądź jakiś haczyk, żebyś mógł zawiesić obrazek i nic więcej, to nie ma siły, żebyś wkręcił swoją żonę do tego, że potrzebujesz zakrętarkę, bo prawdopodobnie jej w ogóle nie potrzebujesz zakrętarki. Potrzebujesz za to wkrętarkę. Wkrętarka jest narzędziem dużo bardziej uniwersalnym i tak jak mówię, mieszkasz w mieszkaniu, wkrętarka wystarcza. Z drugiej strony, jeśli mieszkasz w domu z ogrodem, tych prac jest automatycznie przez to dużo więcej, prawdopodobnie co jakiś czas przydać się ta zakrętara. Idąc dalej, jeśli pracujesz profesjonalnie, musisz mieć zakrętarkę. Bez tego narzędzia nie wyobrażam sobie pracy. Jakie są różnice między tymi narzędziami? Za chwileczkę to omówimy. Szybciej. Na początek omówimy sobie oba narzędzia, odłóżmy sobie zakrętarkę i skupmy się na wkrętarce. Tak jak mówiłem, jest to narzędzie dużo bardziej uniwersalne. A dlaczego? Pierwsza rzecz, można do niego założyć końcówkę na bity, czyli standardową końcówkę na bity. Możemy w ten sposób wkręcać różnego rodzaju śruby. Ale jeśli aktualnie nie mamy żadnych śrub do wkręcania, możemy ją odkręcić i założyć wiertło i wykorzystać taką wkrętarkę jako wiertarkę. A korzystając z okazji, że omawiamy wkrętarkę, pokażę Ci, jak w odpowiedni sposób zamontować wiertło. Bądź oczywiście końcówkę na bity. Otóż wydawałoby się, że wystarczy po prostu tylko i wyłącznie skręcić wiertło w futerku, czyli w tym elemencie, tutaj na samym końcu i mamy problem załatwiony. Otóż nie. Takie wiertło, czy też końcówkę do bitów trzeba jeszcze zblokować. Obracamy to futerko w drugą stronę do takiego charakterystycznego kliku, który mam nadzieję, że słyszeliście. Dopiero w tym momencie wiertło jest dobrze osadzone w wkrętarce. Większość wkrętarek ma ogólnie, można powiedzieć, dość zbliżoną budowę. Z tyłu znajduje się silnik, z przodu znajduje się tak zwana przekładnia planetarna, futerko, przycisk, bateria. Ogólnie wygląd jest taki sam. Ale co powoduje, że wkrętarka, tak jak mówiłem wcześniej, jest narzędziem uniwersalnym. Właśnie ta przekładnia planetarna. I nie wchodząc tutaj już w szczegóły samej budowy tego mechanizmu, na czym to polega. Możemy zmieniać biegi. Pierwszy, drugi, najczęściej mamy dwa biegi, niektóre wkrętarki mają jeszcze trzeci oraz czwarty bieg. Dodatkowo możemy przełączać taką wkrętarkę z trybu wiercenia na tryb wkręcania. Mało tego, najczęściej mamy jeszcze dodatkowe sprzęgło. I mając te wszystkie mechanizmy, które możemy dostosować wedle upodobań, możemy wkręcać śrubę wolniej, ale na przykład z większą siłą, bądź szybciej, z mniejszą, wiercić na przykład dużymi wiertłami. No a jak to sprzęgło i te biegi działają? Pokażę Wam, jak działa sprzęgło. Przełóżmy sobie najpierw na, powiedzmy, taką dwójeczkę. Jeśli weźmiemy sobie naprawdę solidny, duży wkręt ciesielski i chcemy go wkręcić do orzecha, co się stanie? Dalej nie wkręcimy. W takim razie opracamy sobie nasze sprzęgło na przykład na 15 i próbujemy powtórzyć to, co robiliśmy. Dalej nie. Kręcimy dalej do oporu, czyli już mamy 25 i wkręcamy. Dalej nie pójdzie. No ale mamy tylko i wyłącznie wkrętarkę i naprawdę nam zależy, żeby wkręcić tego wariata. Co możemy zrobić? Zamieniamy tutaj wkręcanie na wiercenie. Musimy się dobrze zaprzeć,
ponieważ wkrętarka ma to do siebie, że ten moment siły jest kierowany w odwrotnym kierunku niż wkręcanie, więc z jednej strony wkręcamy śrubę, ale z drugiej strony wkrętarka się też chce kręcić, więc musimy ją naprawdę dobrze, solidnie trzymać, żeby po prostu nam nie urwała ręki. O, widzicie jaki efekt? Efekt jest taki, że cały mój ciężki klocek z orzecha się kręci. Ja sobie go zamontuję, skręcę i wrócimy do naszego wkręcania. Teraz klocek już na pewno nam się nie ruszy, więc możemy kontynuować nasze wkręcanie. Udało się. Wkręcanie jest łatwe, teraz trzeba wykręcić. I oczywiście muszę teraz trzymać tą wkrętarkę jakby z drugiej strony, bo ona się będzie chciała teraz kręcić w drugim kierunku. Poradziła sobie. Przy wierceniu bądź wkręcaniu za pomocą wkrętarki zawsze istnieje ryzyko, że długi wkręt w którymś momencie nam się zakleszy. I jeśli wkręcamy z dość dużą siłą bądź prędkością, istnieje ryzyko, że ta wkrętarka nas wręcz uderzy i niejednokrotnie to się właśnie zdarza, że gdzieś nam nawet rękę wykręca, bo nie zdążymy puścić spustu, a ona dalej chce wkręcić ten materiał, którego nie może wkręcić. Więc co się dzieje? Ona zaczyna wami wykręcać. Niektóre wkrętarki, na przykład tak jak ta, ma tak zwany kickback. Postaram wam się zademonstrować, na czym polega ten system kickback. Wyobraźcie sobie, że właśnie wkręcamy jakiś bardzo długi wkręt, bądź wiercimy olbrzymim wiertłem i natrafiamy na przykład na sęk. I jeśli system kickback jest wyłączony, to widzieliście, wkrętarka i tak, pomimo tego, że właśnie był taki ruch wykręcający, nie przestaje działać, co może spowodować, że w końcu wykręci wam rękę i zrobi wam krzywdę. I jednak, jeśli system jest włączony i powtórzymy eksperyment, w momencie, kiedy wkrętarka wyczuje ten moment, że coś jest nie tak i nagle za szybko zaczyna się sama obracać, ona się automatycznie wyłączy, dzięki temu możecie oszczędzić sobie kontuzji. Nie wszystkie wkrętarki to mają. Jeśli akurat chcecie kupić jakąś wkrętarkę, to szukajcie takiej, która ma ten system. Reasumując, wkrętarka jest to urządzenie, które jest bardzo uniwersalne, na co dzień na pewno się przyda i jednak ma swoje ograniczenia, ma też swoje wady. Na szczęście konstruktorzy stanęli na wysokości zadania i wymyślili urządzenie, które nazywamy zakrętarką. Zakrętarka rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy, jakie ma wkrętarka. Podstawowe różnice widoczne tak naprawdę na gołe oko. Różnica w rozmiarze zakrętarki i wkrętarki. Ponieważ zakrętarka nie ma przekładni planetarnej, jest dużo mniejsza od wkrętarki. Najczęściej zakrętarka nie ma również biegów, ani pierwszego, ani drugiego, ma tylko i wyłącznie jeden bieg. Czasem tylko, tak jak w tym modelu, biegi można ustawiać elektronicznie, jednak nie każdy model i marka wkrętarki coś takiego ma, ale ogólnie te cechy, które teraz wskazałem, powoduje, że zakrętarka jest dużo prostszym technicznie urządzeniem. Jedna z podstawowych różnic działania jest taka, że zakrętarka jest wyposażona w udar, wkrętarka udaru nie ma. To znaczy, może nie do końca. Niektóre wkrętarki są wyposażone w udar, jednak ten udar troszeczkę inaczej działa. Czasem, jeśli wkrętarka jest wyposażona w udar, ten udar jest odrobinę podobny do udaru takiego młota. Siła takiego udaru jest skierowana w tym kierunku, w którym wiercimy. Dlatego za pomocą takiego młota bądź wkrętarki wyposażonej w udar możemy wiercić na przykład w betonie. Przy zakrętarce sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ udar nie jest skierowany w kierunku, w którym wkręcamy, lecz prostopadle zgodnie z kierunkiem wkręcania.
I bardzo liczę na Waszą wyobraźnię, bo pokażę Wam, przynajmniej postaram się pokazać manualnie różnicę pomiędzy wkrętarką a zakrętarką. Jeśli korzystamy tylko i wyłącznie z wkrętarki, no to cała siła jest przekładana na to, żebyśmy mogli wkręcić śrubę. Jeśli mamy wkrętarkę wyposażoną w udar, bądź oczywiście młot pneumatyczny, siła udaru działa w kierunku wiercenia, czyli w dół. Czyli mniej więcej można powiedzieć, że to wygląda tak. Z jednej strony wkrętarka nam na przykład wierci bądź dokręca, a z drugiej strony działa udar, który delikatnie stuka na przykład nasz beton, powodując, że w ogóle istnieje możliwość wiercenia w nim. Przy zakrętarce sytuacja wygląda inaczej, ponieważ tak jak mówiłem, udar nie jest skierowany w kierunku, w którym wkręcany jest nasz wkręt, tylko prostopadle do niego. Więc można powiedzieć, że to tylko właśnie ten udar powoduje, że śruba jest wkręcana. Jest to ta sama zasada działania, co u mechanika samochodowego, który za pomocą klucza udarowego przykręca Wam koło. A jak to wygląda w praktyce, już Wam pokażę. Nie będziemy oczywiście wkręcać tutaj w to takie spróchniałe miejsce, tylko ładujemy wkręt w sam środek rdzenia klocka orzechowego, więc nie jest łatwo. Zresztą sami widzieliście przed chwilą, jak się namęczyłem, wkręciłem, ale się namęczyłem przy okazji wkręcania za pomocą wkrętarki. Teraz wkręcamy za pomocą zakrętarki. Robimy to bez stresu. Możemy nawet jedną ręką trzymać, a w drugiej ręce palić papierosa. Nie ma problemu. A mało tego, najważniejsza rzecz, nie ma już tej siły, która wykręca Wam rękę, więc można tak naprawdę wkręcać dwoma palcami. Odkręcamy. Jedyny minus, że taki wkręt robi się dość ciepły. Trzeba uważać. Ponadto dzięki swoim niewielkim rozmiarom zakrętarką można też pracować w jakichś miejscach, powiedzmy, mniej dostępnych i w sposób troszeczkę mniej oczywisty. Normalnie byśmy trzymali taką zakrętarkę uczciwie w ten sposób, ale jeśli na przykład z jakiegoś powodu nie ma miejsca i musimy tak dziwnie nią pracować, też się da. Ta konkretna zakrętarka ma jeszcze taką cechę, niektóre mają, że oprócz tego, że można zamontować zwykły bit, końcówkę na bit, można też założyć zwykłą taką nasadkę dowolną i na przykład próbować odkręcać koło, bądź zamiast wkręcać takie śruby ciesielskie, można wkręcać też takie wielkie potwory na kluczyk. Czy się da? Pewnie, że się da. Musi się dać. Wow! Zatem, jeśli potrzebujesz narzędzia, które przede wszystkim będzie wkręcało mniejsze bądź większe śruby oraz wykręcało, bo tą opcję macie w gratisie, polecam Wam zaopatrzyć się w zakrętarkę. I jednak, jeśli potrzebujecie narzędzia, które jest dużo bardziej uniwersalne, oprócz tego, że będzie Wam wkręcało, zakręcało, odkręcało, to jeszcze będzie wiercić, wybierzcie sobie wkrętarkę. A jeśli jeszcze z jakiegoś powodu potrzebujecie narzędzie all-in-one, czyli łącznie z udarem, możecie wybrać taki model, który ma wbudowany udar.
Uprzedzając to, co chcecie powiedzieć, tak, do zakrętarki również można kupić wiertła. Ja akurat takie mam. Akurat jest to wiertło łopatkowe, ale jak widzicie, końcówka jest taka jak po prostu bit do wkrętarki. Jak najbardziej wtedy taką zakrętarkę również można użyć do wiercenia. Jak to stare przysłowie budowlane mówi, bez młota nie robota i tak naprawdę nie ma co się kłócić, bo oczywiście taka jest prawda, ale nie można również zapominać o elektronarzędziach i u nas w warsztacie i warsztatach, które są podobne do tego, jednym z podstawowych narzędzi, z elektronarzędzi jest zarówno wkrętarka, jak i zakrętarka. Te narzędzia muszą być gotowe zawsze do pracy, muszą być sprawne, muszą być ergonomiczne, musi się dla nich przyjemnie pracować i zarówno jedno, jak i drugie ma swoje zastosowanie. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać różnicę między jednym i drugim narzędziem. Jeśli pracujesz profesjonalnie, zakrętarka będzie naprawdę konieczna. Jeśli jeszcze jej nie masz, koniecznie ją kup. Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz narzędzia tylko i wyłącznie do zastosowań typowo domowych, myślę, że wkrętarka będzie narzędziem optymalnym. Bardzo dziękuję, że oglądałeś ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz i widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!